Był rok 2008, kiedy przygotowywałem się do obrony tytułu magistra inżyniera na Politechnice Śląskiej. Byłem w bliskiej relacji z jedną dziewczyną, a rodzice i dziadkowie przygotowywali się do przekazania mi spieniężenia książeczki mieszkaniowej. Ta historia wydaje się dość banalna. Wszyscy dokładnie wiedzieli pewnie, jak się skończy. Tylko że ja z każdym dniem byłem przekonany, że skończy się zupełnie inaczej. Nazywam się ojciec Archanioł, mam 38 lat, a w zakonie jestem od lat 12. Wychowywałem się tak naprawdę w cieniu klasztoru w Chorzowie-Klimzowcu. I dla mnie ksiądz był równoznaczny z zakonnikiem. Wszyscy bracia, których znałem, którzy posługiwali, to byli pierwsi kapłani, jakich spotkałem. Zazwyczaj dla ludzi egzotyką jest spotkanie zakonnika, ale dla mnie egzotyką było spotkanie zwykłego księdza. Dla mnie był synonimem ksiądz i zakonnik. Wychowywałem się w rodzinie bardzo tradycyjnej, gdzie wiara była naprawdę ważna. I kiedy przyszedł dla mnie okres buntu, szukania swojej tożsamości, układania tego świata i hierarchii panującej według mojego uznania, buntując się przeciw rodzicom, zbuntowałem się też mocno przeciw Panu Bogu. Jakoś tak kształtując siebie i odrzucając wszystko, co było mi wpajane, Panu Bogu też się oberwało. Zacząłem szukać i kombinować, żeby poukładać ten świat bez Pana Boga. Bardzo byłem łasy na wszelkiego rodzaju informacje o skandalach w Kościele. One w jakiś sposób dawały mi poczucie, że to jest dobra droga, że ten świat bez Pana Boga jest do poukładania, a już na pewno bez Kościoła. Trwało to mniej więcej do czasu, kiedy wszedłem w pierwszą naprawdę bliską i zażyłą relację z pierwszą poważną dziewczyną, taki poważny związek. Ona trochę uspokoiła moje zapędy filozoficzne. Ona też pomogła poukładać relacje z rodzicami. To była jej wielka zasługa. Ale też dzięki niej znalazłem się chyba tutaj, gdzie jestem. Dzięki niej poznałem bardzo wielu wspaniałych kapłanów. I nagle okazało się, że chociaż w Kościele zdarzają się różni księża, to tak naprawdę większość z nich jest naprawdę spoko. To są ludzie, którzy przyszli i zaczęli swoje dzieło, którzy rozeznali swoje powołanie z pobudek naprawdę bardzo wysokich, a nie takich bardzo podrzędnych, jak mi się wcześniej wydawało. To zrobiło na mnie wielkie wrażenie. To byli ludzie, którzy chcieli służyć innym. I ja zaczynałem tego doświadczać. Zaczynałem też słuchać tej drugiej strony. Zaczynałem ich obserwować. W sposób szczególny braci z mojej parafii. Boga nie odnalazłem w wielkich dysputach filozoficznych, w jakichś metafizycznych argumentach. Nie. Ja go spotkałem w drugim człowieku. W serdeczności, otwartości, takiej pełnej dyspozycyjności. To jest coś, czego zacząłem doświadczać od braci. Co pewnie zawsze było, tylko ja trzymałem się z dala. Ja chyba nie byłem na to zbyt gotowy. Nie byłem zbyt otwarty. A wtedy, kiedy dałem przestrzeń do spotkania, do dialogu, zrobili na mnie niesamowite wrażenie. I wtedy też zaczęła się rodzić myśl. A Panie Boże, to może jednak jesteś. Potem, kiedy już uzyskałem odpowiedź na to pytanie, zrodziła się następna. A czego Ty chcesz ode mnie? Co prawda w 2008 roku byłem już z inną dziewczyną, ale jak już pewnie słyszeliście, coraz bardziej doświadczałem tego, że Pan Bóg ma dla mnie przygotowany inny plan, inną drogę. I tak rozpocząłem postulat u Franciszkanów, u tych braci, których świadectwo życia mnie tak bardzo pociągnęło, którzy mnie tak bardzo zachwycili swoim życiem. Po latach formacji, postulacie, nowicjacie i
latach studiów filozofii i teologii zostałem wyświęcony i skierowany do parafii w Katowicach-Panewnikach jako wikary. Wikary, który ma pod swoją opieką najmłodsze dzieci. Więc byłem odpowiedzialny i za ministrantów, i za przygotowania do pierwszej komunii. Całą tą przestrzeń, za którą zazwyczaj odpowiedzialni są młodzi i świeży wikarze. Po czasie mojej posługi w Katowicach-Panewnikach wolą przełożonych i ich decyzją zostałem skierowany na, jak to się mówi, studia specjalistyczne w zakresie filozofii przyrody, kosmologii, metodologii nauki i logiki. A obecnie kończę doktorat właśnie w tej dziedzinie. I jestem. Tak. Bo Eusebiusz mnie w ogóle nie przygotował. Dobra. Dobra, czekajcie. Dajcie mi tą karteczkę tam, bo widzicie, tak przed kamerą. Tam na biurku leży taka karteczka. Tak, leży, to widzisz. Był rok 2008, kiedy przygotowałem... Był rok... Dobra, jeszcze raz, sorry. Zaś? Tego nie zrobimy dzisiaj.